Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o pracę zdalną i systemy Platana, to warto powiedzieć przed całością jeszcze jedną rzecz, a mianowicie teraz możemy tak naprawdę zaobserwować, czego przedsiębiorstwa, czego różnego typu organizacje potrzebują. Potrzebują przede wszystkim dobrej i skutecznej komunikacji i łączności głosowej, czyli powiedzmy systemy wideokonferencyjne, które do tej pory wchodziły na nasz rynek, natomiast okazuje się, że one są świetne, bo możemy widzieć się nawzajem, możemy pracować wspólnie, natomiast w momencie, kiedy dochodzi do sytuacji, że większość organizacji przechodzi na pracę zdalną, okazuje się, że mimo posiadanych łączy internetowych, możliwości dostępu przez sieci operatorów komórkowych, te łącza są niewystarczające. I w związku z tym najważniejszy jest głos. Zresztą też możemy to zaobserwować po służbach ratowniczych, tak? One w dobie akcji, w momencie przeprowadzania akcji korzystają z łączności radiowej, czyli generalnie łączności takiej dedykowanej tylko dla nich, żeby nie było żadnych zakłóceń. Tutaj posługują się radiotelefonami, a nie typową łącznością internetową. Dlatego okazuje się, że mimo tego, że technologia VoIP-owa wkroczyła do naszego świata bardzo intensywnie, to jednak firmy, które posiadają starsze rozwiązania, linie analogowe, łącza ISDN-owe, nie wiem, czy w tej chwili nie mają pewniejszej łączności niż firmy, które niestety na tą technologię przeszły. Na szczęście zdążyła Polska, przede wszystkim operatorzy zdążyli z odpowiednią infrastrukturą i na pewno szerokopasmowy dostęp do internetu pomaga nam w pracy, pomaga nam w zapewnieniu bardzo dobrej jakości, jeżeli chodzi o technologię VoIP-ową połączeń. Zapewne do Państwa dotarła między innymi informacja od naszych opiekunów regionu, która miała miejsce na początku tego tygodnia, końca zeszłego tygodnia, mianowicie tutaj w związku z panującą pandemią w Polsce okazało się, że ten ruch telefoniczny, który był dużo bardziej zintensyfikowany, spowodował, że połączenia międzyoperatorskie, te punkty styku między operatorami, powodowały, że niestety tam się przytykało i nie zawsze można było skutecznie wykonywać połączenia. Wracając do naszego webinarium i to, co Platan w swojej ofercie oferuje do pracy zdalnej, jak można zorganizować tą pracę zdalną. Ja jestem tego świetnym przykładem, generalnie pracuję tylko i wyłącznie na systemach Platana, z racji tego, że firma nie dopuszcza żadnych innych metod komunikacji, znaczy dopuszcza, tutaj sobie żartuję oczywiście, natomiast są to narzędzia, które pozwalają w pełni zorganizować pracę. Część naszych pracowników, opiekunów regionów, działu serwisu również pracuje zdalnie i nadal również obsługuje Państwa przede wszystkim w ruchu telefonicznym. Część z osób znajduje się w siedzibie firmy i niezbędne rzeczy do przygotowania towarów i wysyłek jest realizowana na miejscu, ale oczywiście zapewniliśmy maksymalną ochronę, to znaczy duże przestrzenie pomiędzy poszczególnymi pracownikami, także pracownicy są bezpieczni. Praca zdalna, pytanie i odpowiedzi. Na początek kilka słów, jakie usługi oferujemy, co w tych usługach, na co warto zwrócić uwagę, jakie są ich wady i zalety. Nie ukrywajmy, że każda funkcjonalność ma swoje zalety, ma również pewne swoje ograniczenia, które nośnie nazwałem wadami. Również zgodnie z zapowiedzią przygotowana jest
część pytań, które pojawiły się do momentu naszego spotkania, na które one są pogrupowane i generalnie dotyczyły bardzo zbliżonych tematów. I na koniec poproszę, jeżeli pojawią się Państwa pytania, to również o te pytania poproszę, będę starał się na nie odpowiedzieć. Do dyspozycji w serwerach Proxima Libra systemów Platan, jeżeli chodzi o elementy pracy zdalnej, jakie udostępniamy, to możemy wyróżnić przekierowanie połączeń, możemy zorganizować pracowników, którzy będą zdalnie pracowali poza siedzibą firmy, korzystając z technologii VoIP-owej, czyli będą łączyli się poprzez internet głosowo. Możemy realizować połączenia wykorzystując port zewnętrzny i wykorzystując narzędzie, które wszyscy uwielbiamy, to znaczy telefony komórkowe, smartfony. Uzupełnieniem tej usługi w centralowej na pewno będzie poczta głosowa, szczególnie ta poczta głosowa Plus, która między innymi może nam posłużyć jako element skrzynki poczty głosowej grupowej oraz pokoje konferencyjne do spotkań wewnątrzfirmowych, jak również do spotkań z klientami zewnętrznymi. Usługi okołocentralowe, a mianowicie tutaj między innymi mam na myśli oprogramowanie Call Monitor, które niezwykle sprawdza się właśnie przy pracy zdalnej, kiedy nie mamy możliwości szybkiego komunikacji z naszymi kolegami, czy odebrali to połączenie, czy rozmawiali z klientem i tak dalej. Świetną sprawą jest Agent 003 i tutaj o niej powiem nie w kontekście bezpieczeństwa czy pewności, że czy rozmowa była dobrze przeprowadzona, ale w troszkę innym kontekście, oraz uzupełnienie Platan Fax Server, uzupełnienie komunikacji mailowej, jeżeli jakieś instytucje, jakieś organizacje nie akceptują składania pism, różnego typu formalności poprzez e-mail, można zawsze skorzystać właśnie z technologii faksowej, która nadal jest uważana za tą bezpieczną, za złożenie pisma tak, jakbyśmy złożyli je osobiście. Pomówmy chwilę o usługach dostępnych w PBX-ie i o ich wadach i zaletach. Jeżeli chodzi o pierwszy element, czyli przekierowywanie połączeń. Jest to najprostszy sposób, jeżeli chodzi o wyniesienie użytkownika wewnętrznego spoza naszej firmy, aby mógł korzystać z komunikacji głosowej z partnerami z firmy czy klientami spoza firmy. I tak naprawdę patrząc na te pozostałe elementy, które umożliwiają nam pracę zdalną, to jest to jedyna zaleta, prostota, jeżeli chodzi o uruchomienie. Tak, w wielu przypadkach wystarczy tylko podać klientowi, wybierz, drogi kliencie, funkcję domyślnie gwiazdka 734, wprowadź numer, na który chcesz przekierować swoje połączenie i następnie już możesz odbierać połączenia na telefonie komórkowym, ale możesz tak naprawdę tylko i wyłącznie odbierać. Jest tylko informacja o tym, że to połączenie przychodzi od naszej centrali firmowej. Nie wiemy dokładnie, kto do nas dzwoni, nie mamy tej właściwej prezentacji klip. Połączenia wychodzące, jeżeli chcemy zrealizować, to możemy zrealizować tylko przy wykorzystaniu na przykład swojego telefonu komórkowego i wówczas prezentujemy się swoim własnym numerem GSM-owym. Nie mamy możliwości przełączenia tej rozmowy, skonsultowania rozmowy, czyli jeżeli osoba, która do nas trafiła,
prosi nas o to, żebyśmy spróbowali jej pomóc, natomiast to nie jest w gestii naszych kompetencji, nie potrafimy tego zrobić, potrzebujemy pomocy innej osoby z firmy, no to jest jedna z gorszych rzeczy, którą możemy zrobić, tak naprawdę powiedzieć klientowi: wie pan, pani, musicie, proszę zadzwonić na inny numer telefonu, tam kolega udzieli Państwu odpowiedzi. Tak? No to jest jeden z gorszych wariantów, jeżeli chodzi o wizerunek firmy, o to, żeby klient jak najszybciej załatwił swoją potrzebę. Brak możliwości realizacji usług abonenta wewnętrznego, czyli tak naprawdę brak możliwości łatwego sposobu skomunikowania się po numerach skróconych, brak możliwości chociażby w łatwy sposób wejścia do usług wewnętrznych, skorzystania z usług centralowych. No i też tutaj, jeżeli już zaopatrzyliśmy się w oprogramowanie Call Monitor, przypomnę, oprogramowanie, które służy nam do statystyk, do pracy agentów, osób odbierających połączenia, aby wiedzieć, czy dane połączenie, które docierało do naszej firmy, do naszej organizacji, zostało odebrane, przez kogo zostało odebrane, czy nie trzeba oddzwonić do tego klienta, bo każdy klient jest ważny i powinniśmy odbierać te połączenia. To niestety w przypadku połączeń przekierowanych takie połączenie zawsze będzie w Call Monitorze oznaczone jako nieodebrane, czyli w tym momencie pozostali agenci mogą, tak w cudzysłowie powiem, nękać tego klienta, bo będą widzieli, że to połączenie jest nieodebrane, trzeba do tego klienta oddzwonić, a tak naprawdę zostało ono obsłużone przez abonenta, który jest poza firmą, który ma przekierowanie połączenia. Także jedyną, tak naprawdę największą zaletą tego rozwiązania, najprostszego przeniesienia wywołań na miasto, to jest łatwość ustawienia, natomiast widzimy szereg niedoskonałości tego rozwiązania i w związku z tym zobaczmy, jakie pozostałe funkcje mogą nam przynieść korzyści. Kolejnym elementem, który proponujemy w naszych rozwiązaniach, to jest abonent VoIP, którego możemy zarejestrować poza siecią LAN. W artykule na blogu jest opisany cały proces, w jaki sposób, co trzeba zrobić, aby przekierować, żeby zalogować abonenta wewnętrznego VoIP spoza naszej sieci LAN-owej. Jakie są zalety tego rozwiązania? No przede wszystkim telefon, który jest w dowolnym miejscu postawiony, jest abonentem wewnętrznym, czyli jest bezpośrednio członkiem organizacji. Jest to typowe wyposażenie wewnętrzne, co przede wszystkim powoduje, że w momencie, kiedy ktoś do nas dzwoni, mamy właściwą prezentację klipa. Połączenia wychodzące prezentujemy się własnym numerem DDI-owym, jeżeli taki mamy przypisany, bądź główną linią miejską. Mamy możliwość przełączania rozmowy dowolnie, zgodnie z naszymi uprawnieniami, które są ustawione w PBX. Możemy realizować wszystkie usługi, również zgodnie z nadanymi nam uprawnieniami, czyli możemy w łatwy sposób przełączać do konferencji, dołączać do konferencji, tworzyć konferencje i tak dalej, i tak dalej. No przede wszystkim mamy tą łatwość kontaktu z kolegami po numerach skróconych. Mamy pełne raportowanie połączeń w oprogramowaniu Call Monitor, czyli jeżeli odbieramy połączenia na abonencie VoIP-owym, w tym momencie wszyscy wiedzą, że odebraliśmy to połączenie, nie trzeba odzwaniać do osoby, która dzwoniła, mamy pełną informację o statusie połączenia. Oczywiście ogromną zaletą jest brak konieczności jakiegoś dodatkowego wyposażenia hardware'u, a mianowicie możemy wykorzystać oprogramowanie typu Platan Video Softphone, czy to na smartfonie, czy na PC-cie. No jeżeli praca zdalna, no to w tej chwili większość prac odbywa się właśnie z wykorzystaniem albo laptopów, albo urządzeń mobilnych, instalując tam
odpowiednie oprogramowanie typu Platan Video Softphone. Na tym samym urządzeniu możemy również obsługiwać połączenia głosowe. No i oczywiście, jeżeli czy to oprogramowanie Platan Video Softphone jest skonfigurowane z obsługą sygnalizacji zajętości abonentów i linii miejskich, czyli tak zwaną funkcją BLF, czy mamy telefon VoIP-owy z przyciskami i lampkami, również mamy pełną informację o sygnalizacji abonentów linii miejskich, abonentów czy linii miejskich. Także po prostu przenosimy zdalnie naszego abonenta poza siedzibę firmy i mamy pełną funkcjonalność centralnie. Jakie są wady? No, jedną, myślę, z takich elementów właśnie niedoskonałości tego rozwiązania to jest konieczność otwarcia pewnych portów UDP na routerze, tak aby te urządzenia mogły się zalogować, czyli no, w pewnym sensie można powiedzieć troszkę obniżenie bezpieczeństwa, choć jeżeli jest to zgodnie z regułami zrobione, możemy takie naprawdę bezpiecznie możemy połączyć takiego abonenta VoIP-owego, o tym w dalszej części. No, zalecany jest stały publiczny adres IP, to jest najlepsze jednak rozwiązanie w momencie, kiedy logujemy abonentów VoIP spoza naszej sieci. Tutaj zalecamy, aby ten dostęp do internetu przy centrali posiadał stały publiczny adres IP. W miejscach, gdzie chcemy korzystać z abonenta wewnętrznego VoIP, no, musimy pamiętać o tym, że wymagany jest dostęp do internetu o odpowiednich parametrach, czyli tutaj musimy pamiętać o przepływności, czyli około 100 kilobitów na sekundę dla pojedynczej rozmowy. Jakość tego połączenia też musi być przyzwoita, to znaczy jitter nie powinien przekraczać kilkunastu, kilkudziesięciu milisekund. Utrata pakietów też powinna być na minimalnym poziomie. Także opóźnienia, jeżeli chodzi o pakiety, też powinny być w granicach do 100-120 milisekund. Dlatego tutaj musimy zadbać o to, żeby ta jakość połączenia była trochę większa. No i teraz może się okazać problem, że pracujemy czy mieszkamy w dużej aglomeracji, nazwę to w blokowisku. Większość z nas korzysta z oferty operatorów komórkowych. Cieszymy się, że mamy LTE, natomiast w momencie, kiedy jest duże skupisko osób i wszyscy z tego LTE korzystają, no nagle okazuje się, że i przepływność, i jakość tego łącza, mimo że to LTE, no już nie jest tak doskonała, że niewiele na tym internecie możemy zrobić, czego niestety doświadczają w ostatnim okresie. Doświadcza to wielu Polaków właśnie w tym okresie, w którym się aktualnie znajdujemy. Bardzo z kolei w miejscach, gdzie nie ma takiego stałego łącza internetowego, gdzie dostarczane jest łącze radiowe, tutaj też muszą być pewne, dobrze to łącze musi być zestawione. No w radiówce mogą pojawić się problemy właśnie z utratą pakietów, mogą pojawić się problemy z zachowaniem tego parametru jitter. No i napisałem to jako ta niedogodność, jako ta wada, tak? Często wielu z Państwa, którzy instalujecie systemy telekomunikacyjne, nie odpowiadacie u tego klienta za parametry sieciowe. Wobec tego no, jako wadę wpisałem współpracę z administratorem sieci, no bo to on musi dopuścić, wyrazić zgodę na to, żeby przekierować odpowiednie porty, żeby odpowiednio skonfigurować, przygotować dostęp do internetu i sieć wewnętrzną klienta do tego, aby ta technologia VoIP-owa działała. Słusznie tutaj pan Maciej zaznaczył, że jeszcze jednym minusem jest błyskawiczne zużycie baterii w smartfonie, no transmisja danych i wysyłanie sygnalizacji SIP-owej, jeżeli chodzi o chociażby elementy związane z rejestracją, tak, no wymaga stałego podtrzymania tego łącza.
no a w tym momencie niestety zużycie energii jest większe. Tutaj z kolei pan Czarek zaznaczył, wprowadził jeszcze informację, że dochodzi koszt licencji portów VoIP-owych. Tak, jest to też jest to kolejny element. Powiem troszeczkę na rozluźnienie, tak, tylko nie wiem, czy to wpisać do pozycji zalety czy wady, tak, bo na pewno zaletą jest to dla platana, że trzeba zakupić te licencje, natomiast dla klienta końcowego no pewnie będzie to niedogodność, także umówmy się, że na środku tabeli, po środku ten dodatkowy koszt zakupu licencji VoIP-owych sobie wprowadzimy. Ale tak, są potrzebne dodatkowe licencje na kanały i porty VoIP-owe. Trzecim rozwiązaniem abonenta, który możemy zastosować do pracy zdalnej, to jest abonent typu port zewnętrzny, czyli możemy wykorzystać do tego telefon domowy, jeżeli jeszcze takowy posiadamy. Okazuje się, że w Polsce coraz mniej gospodarstw domowych posiada stacjonarny numer telefoniczny, ale za to potrafimy posiadać średnio chyba na Polaka wypada w tej chwili po 2,5 karty SIM, tak mi się wydaje, że z ostatnich badań gdzieś czytałem. Także na pewno każdy z nas posiada telefon komórkowy i przy pomocy tego telefonu komórkowego możemy stać się portem zewnętrznym, czyli możemy stać się abonentem wewnętrznym, który będzie wykorzystywał ten telefon jako abonent wewnętrzny. I tutaj to rozwiązanie, które proponujemy, powoduje, że posiadając dodatkowe elementy, czyli chociażby aplikację mAssistant, która jest do pobrania bezpłatnie z Google Play, oraz przy zakupie licencji na port zewnętrzny, tutaj znowuż wymagana jest dodatkowa licencja, o tym też przypominam, i zakupując w promocyjnej cenie do każdego portu zewnętrznego za złotówkę licencję na klienta CTI i za 1 złotówkę na serwer CTI, możemy uzyskać w pełni pełnosprawnego abonenta wewnętrznego z pełną prezentacją klip, z wszystkimi możliwościami, które daje nam aparat wewnętrzny, czyli możemy być informowani o tym, kto do nas dzwoni, czyli właśnie poprzez mAsystenta będą przesyłane do nas informacje o właściwym numerze klip, który do nas dzwoni. Jeżeli ten numer mamy zapisany w książce wewnętrznej naszego telefonu komórkowego, pojawi się również opis. Ta łączność jest pomiędzy serwerem CTI a telefonem komórkowym na żądanie, czyli nie ma konieczności bez przerwy podtrzymywania tego połączenia, czyli nie ma już konieczności zużycia dodatkowej ilości energii, jeżeli chodzi o baterię. Możemy realizować połączenia wychodzące, prezentując się numerem DDI-owym przypisanym do naszego numeru wewnętrznego lub linii miejskiej PBX. Wybierając numer, mAssistent nas zapyta, czy chcemy zrealizować to połączenie wykorzystując centralę PBX, czy chcemy zaprezentować się swoim własnym numerem GSM-owym. Możemy przełączać rozmowy zgodnie z uprawnieniami, czyli czy wykorzystując oprogramowanie mAssistent, czy wybierając na klawiaturze hash, możemy zrealizować funkcję flash i następnie skierować to połączenie do naszego kolegi, do naszej koleżanki, bądź przełączyć tą rozmowę jeszcze na inny numer miejski. Mamy możliwość realizacji usług zgodnie z usprawnieniami w PBX-ie. Również mamy pełne monitorowanie połączeń w oprogramowaniu Call Monitor, czyli odbierając połączenia na telefonie komórkowym, który będzie pełnił rolę portu zewnętrznego. Inni pozostali użytkownicy widzą, czy to połączenie zostało odebrane, czy należy je obsłużyć. Mamy możliwość skorzystania właśnie z numeru GSM-owego lub stacjonarnego w domu, jak również to, co chyba najbardziej będę sugerował, mamy możliwość korzystania z funkcji
multifon, czyli możliwość stworzenia sobie pod numerem wewnętrznym, pod jednym numerem wewnętrznym kilku wyposażeń, chociażby takiego abonenta wewnętrznego VoIP oraz portu zewnętrznego i w tym momencie możemy pracować w domu, korzystając z telefonu VoIP-owego, a jak na chwilę musimy wyjść z tego domu, to jesteśmy cały czas dostępni na telefonie komórkowym, także jest tam możliwość chwilowego wyjścia z domu, choć aktualnie zgodnie z zaleceniami zachęcam do pozostania w domu i nie narażania siebie ani innych na to niebezpieczeństwo związane z chorobą COVID-2, z koronawirusem. Wadą takiego rozwiązania to jest zapewnienie odpowiedniej liczby kanałów linii miejskich do obsługi portów zewnętrznych. No musimy pamiętać o tym, że jeżeli korzystamy z portu zewnętrznego i takie połączenie będzie realizowane na chociażby telefon komórkowy, no to jedna rozmowa przychodzi i ona musi zostać przekazana drugim kanałem, kolejnym kanałem na ten nasz telefon komórkowy. Wobec tego musimy tutaj zadbać o te dodatkowe kanały linii miejskich, abyśmy mogli tą komunikację realizować. No i tu też powinienem jeszcze wprowadzić konieczność przekierowania portu dla oprogramowania M-Assistant, czyli w momencie, kiedy chcemy korzystać z tego M-Assistanta, to oczywiście telefon komórkowy musi mieć połączenie z serwerem CTI, no i do tego potrzebne jest nam przekierowanie jednego portu TCP. Także to też powinienem tutaj wpisać w niedogodnościach, w wadach tego rozwiązania. Tak wyglądają te elementy związane z bezpośrednim zastosowaniem abonenta wewnętrznego VoIP. Oprócz tego na pewno do pracy zdalnej usługi, które są dostępne w Platanie, takie jak pokoje konferencyjne, pozwalają na wirtualne spotkania działowe i firmowe, szczególnie kiedy mamy sytuację kryzysową, chociażby taką jak aktualnie odnotowujemy w Polsce. Takie spotkania z poszczególnymi czy ze wszystkimi osobami z działu są bardzo przydatne. Ja nie ukrywam, w Platanie z działem marketingu i sprzedaży spotykamy się w takich pokojach konferencyjnych, omawiamy aktualną sytuację. Daje nam to możliwość płynnego i szybkiego reagowania na potrzeby naszych klientów, zwiększania, zmniejszania zasobów, jeżeli chodzi o pracowników w poszczególnym dziale, zwrócenia się o to, że w danym dziale też potrzebujemy zwiększenia zasobów, bo obserwujemy na przykład zwiększenie liczby zamówień. Także są to przydatne elementy. Możemy również spotykać się z naszymi klientami. Często nasi klienci również pracują zdalnie, a trzeba się spotkać z kilkoma osobami z danej firmy, dlatego pokój konferencyjny z wielostronnymi konferencjami z wielu miast daje nam tą możliwość, że możemy w jednym miejscu spotkać się, omówić poszczególne tematy i ustalić strategię działania, omówić potrzeby klienta. Także jeżeli również Państwo będziecie mieli potrzebę, aby ze swoim klientem porozmawiać, możecie również nas włączyć do tych rozmów, możemy również dołączyć się do tej rozmowy, wykorzystując chociażby pokoje konferencyjne, które posiadamy. Te pokoje konferencyjne są dostępne na żądanie. Wykupiona licencja jest dożywotnia dla danego systemu telekomunikacyjnego. Nie ma tutaj żadnych licencji czasowych, zresztą żadne licencje, które Platan sprzedaje, nie są czasowe. Przypomnę o licencjach tymczasowych, po które można się zwrócić, aby klient sprawdził, jak to działanie funkcjonuje. Kolejnym elementem, który też może nam dość znacznie wspomóc nas w obsłudze naszych klientów, to jest Poczta Głosowa Plus, czyli w momencie, kiedy nasi
konsultanci, nasi pracownicy są przeciążeni tymi rozmowami telefonicznymi, jest więcej tych rozmów telefonicznych. Nie powodujmy tego, aby klienci nie mogli się do nas dodzwonić, nie powodujmy, że będą słyszeli komunikaty o zajętości, o niemożliwości się dodzwonienia. Dajmy im możliwość pozostawienia tej wiadomości i w najszybszym możliwym czasie oddzwońmy do tych klientów, szczególnie jeżeli realizujemy różnego typu usługi i nasi klienci mogą zgłaszać nam awarie, to reakcja czy możliwość pozostawienia informacji, że nie działa u mnie to i to i to i to, proszę o weryfikację. Jeżeli my oddzwonimy, naprawimy to w szybkim okresie czasu, to też klienci będą nam za to wdzięczni. Dodatkowo Poczta Plus daje nam możliwość zaciągania tych wiadomości jako pliki wave'owe i możemy dystrybuować do pozostałych pracowników te wiadomości za pomocą chociażby poczty e-mailowej. Kolejnym rozwiązaniem okołocentralowym, które chciałbym Państwu wskazać do pracy, to jest chociażby Agent 003. W głównej mierze Agent 003 służy do tego, abyśmy mogli odsłuchać rozmowy, które przeprowadziliśmy i najczęściej takim powodem jest reklamacja klienta, bądź chcemy sprawdzić, jak obsługiwani są klienci przez poszczególnych pracowników, czyli chcemy zmonitorować pracę pracowników, stwierdzić, czy nie wymaga to jakiejś korekty czy poprawy. Natomiast ja osobiście teraz, kiedy mamy tą sytuację, gdzie większość z nas pracuje zdalnie, kiedy dzieją się różne rzeczy, nie zawsze mamy wszystkie rzeczy pod ręką, a zdarza się, że jesteśmy poza domem, poza mieszkaniem, odbieramy takie połączenie na porcie zewnętrznym, czyli na telefonie komórkowym, to nagle może się okazać, że nie mamy nic przy sobie do zanotowania. A dobrze byłoby z takiej rozmowy zanotować sobie chociażby numer telefonu, o co chodziło, z kim rozmawialiśmy. I tutaj Agent 003 jest świetnym elementem, jeżeli chodzi o taki elektroniczny notatnik z przeprowadzonej rozmowy. Ja nie ukrywam, wielokrotnie zdarzało mi się, że w natłoku różnych zdarzeń i wydarzeń, nawet jeżeli byłem w Platanie, to gdzieś nagle sobie przypominałem, że rozmawiałem z tą osobą i miałem coś zrealizować, ale w tej chwili wypadło mi co? I nie było lepszego rozwiązania jak zalogowanie się do Agenta 003, odsłuchanie tej rozmowy i na spokojnie zrealizowanie potrzeby, która wynikła w tej rozmowie. Także potraktujmy Agenta 003 również jako taki elektroniczny notatnik z przeprowadzonej rozmowy, bo to też może nam ułatwić sprawę, a z tego co wiem, w tej chwili też Państwo macie bardzo dużo zgłoszeń, szczególnie od podmiotów publicznych, od medycyny, że tu trzeba coś zrobić, tu trzeba zwiększyć limit, tu trzeba dołożyć dodatkowe kanały i tak dalej, i tak dalej. Tych prac jest wiele, wobec tego taki Agent 003 nagle może się okazać przydatnym notatnikiem elektronicznym z przeprowadzonych rozmów. Warto zaznaczyć, że do pracy zdalnej, czyli montujemy serwer aplikacji Platan, czy instalujemy Agenta 003 w siedzibie firmy. Natomiast, żeby się dostać do niego, potrzebujemy tylko przekierować jeden port TCP, aby móc dostać się do zasobów. Kolejnym elementem Call Monitor. Jedno z nowszych rozwiązań, jeżeli chodzi o pracę dla grup wspólnego wywołania, ale teraz, kiedy większość z nas zaczyna obsługiwać wszystkie zgłoszenia, które przychodzą, warto wiedzieć, czy wszystkie połączenia są odbierane, czy nie został jakiś klient bez obsługi, czy do któregoś klienta nie należy oddzwonić. My w Platanie w tej chwili w biurze marketingu i sprzedaży, jak również w dziale serwisu, korzystamy z tego oprogramowania Call Monitor. Widzimy, kto obsłużył dane połączenie, czy nie trzeba oddzwonić do klienta. Dlatego też może się zdarzyć, że jeżeli Państwo dzwonicie do działu handlowego,
nie otrzymacie połączenia w danym momencie. Na pewno będzie sytuacja, gdzie pracownik biura marketingu i sprzedaży, być może nawet ja, oddzwonię do Państwa z pytaniem, w czym możemy pomóc, bo widzimy, że była próba połączenia na grupę działu handlowego. I też to połączenie do pracy zdalnej. Ja pracując zdalnie właśnie dzięki przekierowaniu jednego portu mam pełen dostęp do oprogramowania Call Monitor. Mogę w tym momencie reagować, prosić dodatkowe osoby ewentualnie o to, aby dologowały się do grupy wspólnego wywołania. No i kolejnym okołocentralowym rozwiązaniem jest Platant Fax Server. Możliwość odbierania i wysyłania faksów przez e-mail, czy po przekierowaniu portów przez stronę webową, ale tutaj przez e-mail jest to naprawdę bardzo wygodne i przydatne. Także w łatwy sposób możemy odbierać, wysyłać faksy. No jest to już mniej popularne rozwiązanie, natomiast szczególnie w komunikacji z urzędami nadal bardzo, bardzo pomocne. No i nie wprowadziłem tutaj kolejnego slajdu, ale warto, myślę, zaznaczyć, że kolejnym takim okołocentralowym rozwiązaniem jest telefon VoIP-owy, który sprawnie nadaje się do podłączenia poza siedzibą firmy. Telefon IPT Platana, które dodatkowo mają wbudowany mostek LAN-owy, czyli dzięki temu nie potrzebujemy doprowadzać osobnego okablowania do komputera, do LAN-u czy do telefonu. Możemy, tutaj oczywiście dotyczy to przede wszystkim posiadaczy komputerów stacjonarnych, ale warto również mieć na uwadze w ofercie Platana telefony Wi-Fi, które pracują w dwóch zakresach częstotliwości 2,4 GHz oraz 5 GHz i również możliwość podpięcia przewodu LANowego od telefonu właśnie Wi-Fi do komputera stacjonarnego, czyli też jesteśmy w stanie ograniczyć liczbę przewodów, które będą w tym naszym mobilnym biurze potrzebne. To tyle, jeżeli chodzi o takie omówienie poszczególnych funkcji. Pojawiło się od pana Kamila pytanie, czy pokoje konferencyjne można utworzyć wcześniej według określonej daty, tak aby centrala sama zadzwoniła do uczestników i zaprosiła do konferencji. Tej funkcjonalności nie posiadamy. Można przygotować wcześniej pokój konferencyjny. Ten pokój może być tak zwany wielokrotny, czyli do wielokrotnego użytku. Natomiast to użytkownicy sami muszą o wyznaczonej dacie, godzinie wdzwonić się, aby przeprowadzić taką rozmowę. Aktualnie nie posiadamy funkcjonalności, która o konkretnej godzinie zgodnie z kalendarzem wydzwoniłaby poszczególne wszystkich zaproszonych uczestników. Kolejne pytanie, jak działa funkcjonalność SMS-y serwisowe oraz powiadamianie o nieodebranych połączeniach? Czy osoba nadzorująca otrzyma SMS-y, z którymś abonentów nie odbiera połączeń? Jeżeli chodzi o te wiadomości SMS, one są realizowane, mamy SMS-y do osób, które pracują na tak zwanym porcie zewnętrznym i w takim przypadku te osoby, które pracują na porcie zewnętrznym, a nie odebrały połączenia, otrzymają informację o tym, kto do nich dzwonił, czyli pojawi się ten numer klip. Natomiast drugą wersją SMS-ów jest SMS do naszych klientów, do których wydzwaniamy przez bramkę na przykład GSM-ową, aby w momencie, kiedy one nie odebrały, wiedziały, na jaki numer DDI-owy oddzwonić. Kolejne pytanie, skoro już tutaj wszedłem, czy Agent 003 już poprawnie można zainstalować na Windows 10? Był z tym problem po aktualizacji Microsofta. Z informacji, które posiadam aktualnie, wszystko z
możliwością instalacji agenta 003 na systemie Windows już w tej chwili powinno funkcjonować bezproblemowo. Znaleźliśmy się zajrzałem na czat i od razu znaleźliśmy się właśnie w sekcji pytania i odpowiedzi. Wobec tego w tej chwili może odpowiem na pytania, które pojawiły się na naszej poczcie e-mailowej przed tym webinarium dotyczące właśnie zdalnej pracy w systemach Platana. Jedno z najczęstszych pytań, które się pojawiały, to było pytanie, jakie rozwiązanie do pracy zdalnej Platan poleca. No i tutaj w trakcie już pewnie można wnioskować, jaką odpowiedź udzielę. Dla mnie najlepszym rozwiązaniem jest Multifone. Multifone, na którym będziemy mieli i abonenta wewnętrznego VoIP, i port zewnętrzny, czyli jeżeli jest taka możliwość, mamy dostęp do internetu, nie ma kłopotów z internetem, nie ma przesileń, jeżeli chodzi o przeciążenie sieci internetowej, to korzystamy z abonenta wewnętrznego VoIP, a jeżeli tylko coś się dzieje z internetem, z dostępem do internetu, wówczas korzystamy równolegle z portu zewnętrznego, czyli odbieramy takie połączenia na komórce, przełączamy czy dzwonimy z telefonu komórkowego i takie rozwiązanie bym proponował jako najlepsze w systemach PBX-a, jeżeli chodzi o pracę zdalną. Kolejne z pytań, które się pojawiały, czy połączenia abonenta wewnętrznego VoIP spoza sieci jest bezpieczne? Jak zabezpieczyć takie połączenie? Najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie VPN-a, czyli tunelu VPN-owego pomiędzy sieciami. Jeżeli mamy taką możliwość, aby zestawić połączenie VPN-owe, to da nam ono największe bezpieczeństwo. Jeżeli chodzi o połączenie abonenta wewnętrznego VoIP z centralą PBX-ową, mamy wówczas szyfrowanie, mamy dodatkowe autoryzacje, nie potrzebujemy specjalnie otwierać portów SIP-owych. Jeżeli z kolei nie możemy uruchomić połączenia tunelowego, tego VPN-a, no to aby zabezpieczyć się przed próbami włamania, przede wszystkim powinniśmy zabezpieczyć port SIP-owy, czyli na pewno nie otwierać portów 5060, 5080, zmieniać je na porty na przykład wyższe, nie wiem, chociażby 6070 czy 16000, tak, które są nietypowe, nie będą powodowały skanowania przez różnego typu boty. Z informacji, które gdzieś tam do mnie docierają, wynika, że w tej chwili jest wzmożony właśnie proceder wypuszczania takich botów, bo wiele firm przeszło właśnie na pracę zdalną na abonentów wewnętrznych VoIP-owych, którzy pracują na różnych systemach i niestety często pracują w komunikacji SIP-owej na porcie 5060 i tego typu połączenia mogą prowadzić różne kłopoty w funkcjonowaniu tego typu systemów. Także jeszcze raz, jak zabezpieczyć takie połączenie? No najlepiej, jeżeli mamy taką możliwość, no to zostawić połączenie VPN-owe. No i tutaj pojawiało się pytanie, jakie rodzaje VPN obsługują telefony Platan IPT serii IPT200. Jeżeli chodzi o telefony Platana, najlepiej, może tak, te telefony obsługują OpenVPN-a, czyli aby za pomocą tunelu VPN-owego połączyć bezpośrednio telefon z siecią wewnętrzną. W tym momencie należy zrealizować usługę OpenVPN-a. Instrukcje, jak tego OpenVPN-a uruchomić, udostępniamy, także proszę o maila na adres centrale@platan.pl. Wszystkie osoby zainteresowane jak najbardziej taką instrukcję uruchomienia OpenVPN-a na tych modelach telefonów udostępnimy.
Kolejne z pytań, które się pojawiały, no nadal w obrębie abonentów wewnętrznych VoIP, jakie porty należy przekierować do połączenia abonenta VoIP spoza sieci LAN. Ja tutaj pozwolę się posłużyć już rysunkiem z oprogramowania Proxima Libra, a mianowicie, aby móc zalogować abonenta wewnętrznego VoIP, to musimy przekierować port SIP-owy, czyli port, który jest wpisany w menu ustawienia wspólne uprawnienia VoIP, port SIP. Także tutaj ten port. Zalecenie, aby przy centrali dostęp do internetu miał stały publiczny adres IP, który należy również w danym stosie wpisać, i port, który przekierowujemy na adres IP urządzenia, które jest oznaczone w danym stosie jako master. Oprócz portu SIP-owego, tutaj nie zaznaczyłem, jeszcze musimy przekierować porty RTP, czyli ten cały zakres portów, który nam się w tabelce pojawia, tak abyśmy mogli transmisję głosową również bezproblemowo realizować. Kolejne pytanie dotyczyło portu zewnętrznego, czyli w jaki sposób można przełączyć rozmowę w jaki sposób może przełączyć rozmowę abonent typu port zewnętrzny, który jest telefonem komórkowym. Możemy ją przełączyć albo wybierając w DTMF-ie hash, albo jeżeli korzystamy z oprogramowania M-Assistant, jest tam specjalna ikonka przy numerze, z którym rozmawiamy, gdzie możemy wykonać funkcję flash i wskazać, na jaki numer takie połączenie ma być zrealizowane. Kolejne pytanie dotyczyło również portu zewnętrznego. Czy można wyłączyć port zewnętrzny po godzinach pracy? Generalnie osoby korzystające z portu zewnętrznego nie mają możliwości aktywacji bądź dezaktywacji tego portu zewnętrznego, natomiast sam serwer PBX-owy Proxima Libra można tak skonfigurować, aby w odpowiednich trybach pracy centrala dzwoniła bądź sprawdzała, czy osoby dzwoniące należą jako port wewnętrzny do systemu, i w odpowiednich godzinach też realizowała połączenia do tych użytkowników, którzy korzystają z portu zewnętrznego. To tyle z pytań, które pojawiły się w trakcie. Teraz wrócę do czatu. Ewentualnie jak się da, VPN z telefonu do sieci klienta, potem po adresie lokalnym działa dobrze. Tutaj pan Kamil, widzę, również już testował różnego typu sposoby połączenia, czyli VPN z telefonu do sieci klienta, a potem po adresie lokalnym. Tak, jak najbardziej również w ten sposób można bezpieczne połączenie pomiędzy abonentem wewnętrznym VoIP a siecią, do której podpięty jest serwer PBX Platan, również zrealizować. Czy są może jeszcze jakieś pytania? Nie widzę w tej chwili, ale jeżeli się one pojawią, proszę śmiało do nas pisać na adres centrale@platan.pl. Zdalnie czy w siedzibie firmy pracujemy, realizujemy Państwa zamówienia, dokładamy wszelkich starań, aby wszystkie przesyłki docierały na czas. Pojawiają się ograniczenia, jeżeli chodzi o chociażby firmy kurierskie. Mam nadzieję, że nie będzie to wpływało w żaden sposób na opóźnienia. O wszystkich sytuacjach informujemy na bieżąco. Proszę śledzić nasze strony internetowe, nasze konto na Facebooku. Również wiem, że parę osób niestety nie zdążyło się zarejestrować na nasze webinarium dzisiejsze. Postaram się, aby nagranie z tego webinarium jeszcze dzisiaj trafiło na nasz kanał na YouTubie. Przypomnę adres
www.youtube.com/platan.pl. To jest nasz kanał YouTube'owy, na którym znajdują się różne firmy, ale między innymi ten dzisiejszy również postaram się umieścić zapis dzisiejszego webinaru. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za poświęcony czas. Również życzę bardzo dużo zdrowia i optymizmu. Rozmawiajmy z naszymi klientami, informujmy ich o tym, jak mogą wrócić do gry, jeżeli niestety sytuacja ich zmusiła, że nie mogą być w firmie, nie mogą prowadzić działalności. Najgorsza sytuacja niestety panuje w gastronomii i w hotelarstwie, ale pamiętajmy, że to głównie państwo, przedsiębiorcy musimy ocalić tą gospodarkę, żeby ona się jakoś trzymała, dlatego starajmy się zoptymalizować procesy, które realizowane są w poszczególnych firmach. Pomagajmy naszym klientom w dobieraniu odpowiedniego sprzętu, tak aby jak najmniej ich działalność ucierpiała w tym niezbyt dobrym czasie, który mamy. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję, służymy Państwu wszelką pomocą, zachęcam do kontaktu z Platanem. Do usłyszenia, do zobaczenia.